Test. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym przeglądamy sobie stare numery Secret Service'u, a w przyszłości może jeszcze jakieś inne się trafią czasopisma, zobaczymy. Na razie sobie się skupiam na Secret Service, bo chyba najwięcej tak emocjonalnie jestem związany z Secret Service'em. Myślę, że po części też z Top Secretem, mocno z Resetem, którego niestety nie mam już ani jednego numeru, bo wszystkie sprzedałem na Allegro, a miałem wszystkie. Także jestem mocno tak chyba najbardziej aktualnie z Secret Service'em. Dobra, jedziemy. 25 numer, czerwiec 95 rok. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nakład. Nie ma nakładu podanego. 119 tysięcy. Pierwsza reklama nadchodzącego Discworld i Full Throttle, to już powiedzmy to jest ten czas, kiedy gry na płytach CD zaczynają się mocno rozwijać. Mamy nowości. Z nowości Last Bounty Hunter, czyli ostatnia gra od American Laser Games, bazująca na tym samym pomyśle co Mad Dog McCree. Widać, że ten temat już się mocno zestarzał i choć Last Bounty Hunter w mojej opinii jest chyba najlepszą częścią, czy też grą z American Laser Games, już niestety graczom się to po prostu znudziło. Mamy Warriors. Warriors pojawiło się w materiale Fun Facts 10 bijatek, w które nigdy nie graliście i tutaj jest właśnie zapowiedź tej gry. Druga część Lens of Lore. Pierwsza zapowiedź Dungeon Keepera. Tutaj jeszcze tak nie do końca było wiadomo, o czym ten Dungeon Keeper będzie. Mamy też zapowiedź AD 2044, czyli polskiej przygodówki na podstawie gry, która pojawiła się dawno temu na Atari od Avalonu i to jest oczywiście gra na podstawie jakby Sex Misji troszkę. Mamy zapowiedź Space Questa 6. Ja muszę przyznać, że Space Questy jakoś mnie tak trochę omijały. Znaczy grałem, ale nie wszystkie. Chyba grałem od 5, które miał naprawdę fantastyczną grafikę, natomiast te pierwsze części nie grałem, chociaż bardzo chciałem, wtedy jak miałem Commodore, to bardzo chciałem zagrać. Mamy Last Dynasty, odpowiedź Sierry na Wing Commandera, czyli połączenie takiej gry z przewodnikami filmowymi z lataniem w kosmosie. Niezbyt im to wyszło, aczkolwiek w to było grane, postaram się, żeby ta gra się pojawiła. Orion Conspiracy to jest dość ciekawy tytuł, ponieważ mamy to jest jedna z pierwszych gier, w której występuje postać geja. Wcielamy się w ojca, który przybywa na stację kosmiczną zbadać okoliczności śmierci syna i tam się okazuje, że on był gejem i był związany z jakimś tam innym pracownikiem właśnie tej stacji kosmicznej. Dlatego właśnie o tym mówię, że to była jedna z pierwszych takich właśnie tytułów, gdzie zdecydowano się coś takiego pojawić. Wcześniej, że zdecydowano się, żeby się coś takiego pojawiło w grze z mainstreamu, tak? Także to było dość niespotykane na tamte czasy. Duży opis Star Treka, nigdy nie byłem wielkim fanem Star Treka, lubiłem tego z Picardem Star Treka, bo to leciało jak chodziłem chyba do podstawówki i ludzie to oglądali, natomiast pozostałe Star Treki, na przykład nie lubię tej stacja 9, Deep Space Nine, to mi się strasznie nie podobało. Zapowiedź Heart of Darkness, które było budowane, słuchajcie, czy też tworzone tyle lat, od 92 roku. Gra jest w produkcji od 92 roku, mamy rok 95, gra jest nadal produkowana. Z tego co pamiętam, problemem było to, znaczy najdłużej były liczone te fantastyczne animacje w Heart of Darkness, które nie ustępowały w ogóle na przykład produkcjom Pixara i były naprawdę świetnie zrobione. Gra była spoko, aczkolwiek można było ją skończyć w jeden dzień. Czuć było troszkę tego ducha Another World, tylko w takim mocno bardziej młodzieżowym wydaniu. Eric Shea według mnie fajną grę zrobił, ale już za późno. Gra wyszła w momencie, kiedy już rozwijały się bardzo mocno gry 3D, gdzie szło się w tą stronę tych FPS-ów, a tutaj wychodziła taka jeszcze staroszkolna gra, która no niestety troszkę nie pasowała. Ona była bardzo dobra, bo tutaj to oczywiste, ale nie pasowała już do aktualnych trendów, że tak powiem. Ok. CD Projekt, zobaczmy, jakieś mamy tutaj nawet obniżki. CD Projekt, jakie tu ceny były na przykład. Wing Commander 3, 183 zł. No, powiem Wam, że nawet dzisiaj ta cena wydaje się taka dosyć adekwatna.
Dobra, KGB. No tutaj to już pomijam, bo to już nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Już tutaj w ogóle wypadłem z tego tematu zupełnie. Skidmarks, nie wiem czy pierwsza część, czy druga. Pamiętam, miałem takiego kolegę w podstawówce, który miał Amigę 1200 i strasznie się tą grą podniecał, że tam w jakichś kościach AGA to działa i że w ogóle jest to takie mega super. Pamiętam, że kiedyś przyszedłem do niego i mi to pokazał. No okej, no gra jak gra, tak? Nic specjalnego. No i Street Fighter i co ciekawe, to jeszcze nie jest Combat Corner, ale już tutaj opisuję Super Street Fightera 2 Turbo, oczywiście gulasz i wszystkie ciosy. No ja muszę przyznać, że Super Street Fighter 2 Turbo to była miazga. To była miazga totalna. Strasznie mi się to podobało. Gra była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i tutaj mieliśmy ciosy, tak? Te ciosy były ogólnie w Street Fighterze zawsze dosyć trudne do wykonania. Przynajmniej nie były proste, takie jak na przykład w Mortal Kombat, bo niektóre z nich wymagały półkółka, kręcenia kółko. To było ciężkie, to muszę przyznać, było ciężkie i Mortal Kombat był pod tym kątem według mnie o wiele bardziej przystępny. Mortal Kombat 2 i tutaj mamy co prawda szkoła przetrwania, to jest imienia gulasza, czyli różne techniki, jak wykonać kombosy. Widać, że do gulasza wrócimy przy Combat Corner, także nie chcę tutaj za dużo mówić. Stardust też dość słynna gra z Amigi. Wiem, że sporo amigowców mocno się tym podniecało. Znaczy była ładna ta gra, muszę przyznać, że była ładna, aczkolwiek dość prosta, powiedzmy, idea, no ale gry od Team 17, kupując grę od Team 17 jakąkolwiek miałeś pewność, że to będzie dobra gra i Super Stardust był niezły. O ile dobrze pamiętam, jakiś Stardust chyba wyszedł też na PlayStation VR aktualnie. No, Supaplex jeszcze tu jest. To już starsza gra, 92 rok. Troszkę w stylu Boulder Dasha, taka logiczno-zręcznościowa. Trochę nawet w nią grałem. Nie pierwsza, ale polska gra Sołtys, ale można powiedzieć taka. Wydaje mi się, że dzisiaj byłaby to gra troszkę niezrozumiała, bo to jest gra, w której wykorzystano różne dowcipy o Wąchocku i sterowaliśmy właśnie tutaj Sołtysem z Wąchocka i to jest, dlaczego niezrozumiałe, bo pewne gagi nawiązywała, właściwie większość tych gagów nawiązywała właśnie do dowcipów o Wąchocku, tak, że na przykład autobus jest szerszy niż dłuższy, bo wszyscy chcą siedzieć koło kierowcy, takie tam bzdury, albo że żeby się nie zniszczył, to sołtys na noc zwija asfalt w Wąchocku i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko znalazło odzwierciedlenie w grze, aczkolwiek muszę przyznać, że dzisiaj wydaje mi się, że te dowcipy o Wąchocku troszkę gdzieś umarły i już mało ludzi tam to pamięta albo kojarzy. Fajna to była gra ogólnie, taka można powiedzieć przygodówka z prawdziwego zdarzenia, bo na przykład tajemnica statuetki, no to było na bazie zdjęć, tutaj mieliśmy faktycznie bohatera, który chodził, także fajnie to wyglądało, całkiem dobra ta przygodóweczka była. Tutaj mamy grę, która pojawiła się ostatnio w 10 grach, które warto zagrać przed Cyberpunkiem, jest to gra Hell, aż zobaczę jakie ona miała. No i na środku mamy plakat, dlatego jest połowa, bo tutaj mamy plakat Secret Service, kopię jak nikt z Kemi, z Street Fightera. Nie wiem, kto to rysował. Ciężko powiedzieć. Kami, pracowniczka brytyjskiego Secret Service. Ok. Nie wiem, kto to rysował. Hell, tak jak mówiłem, wracamy do tematu, czyli cyberpunkowa gra przygodowa, nawet podtytuł był A Cyberpunk Thriller. Całkiem niezła fabularnie, graficznie to jest koszmar. Niestety, bo twórcy zamiast pójść w stronę, w którą gry wtedy troszkę się kierowały, czyli gry, filmiki z aktorami, postanowili zrobić grę bazując na trójwymiarowych postaciach prerenderowanych i wyszło to marnie to wyszło niestety, a animacja tam to już był dramat, nie? Ale oceny miała całkiem niezłe, grafika 100, dźwięk 90, miodność 100, także wybaczcie. To są jeszcze, słuchajcie, czasy. Hell są z tych czasów, kiedy bardzo ważna gra była fabuła, aczkolwiek już było widać, że jednak te nośniki
CD, troszkę zobowiązują do tego, żeby gra miała, powiedzmy, dużo prerenderowanych scenek i tak dalej, aczkolwiek no powoli się to zaczynało zmieniać, tak? To już nie był ten czas, kiedy gry były na dyskietkach, no i musiały nadrabiać fabułą, jakąś mechaniką, dość, można powiedzieć, uproszczoną grafikę. Natomiast tutaj fajny tytuł, myślę, że pojawi się w to było grane, bo mam go, aczkolwiek jakoś nie miałem ostatnio za bardzo czasu, żeby do niego przysiąść, ale myślę, że w końcu usiądę i zrobię o nim materiał. Dragon's Lore, dużo był zapowiadany Dragon's Lore, ponieważ to jest gra, taka była dosyć można powiedzieć w zapowiedziach, dosyć duży hype był na nią. Był to RPG z gatunku takich RPGów troszkę nie tak jak dzisiaj są RPG sandboxowe, jak na przykład Skyrim. To były takie RPG, którego też dobrym przykładem jest Stone Keep, czyli z prerenderowaną grafiką. Nie grałem co prawda w Dragon's Lore, ale widziałem kilka filmów, chyba nawet nie wiem czy na Hyperze, czy w jakimś właśnie programie i muszę przyznać, że wyglądało to naprawdę spoko. Page Master, nie wiem kto z Was pamięta, ale to jest bajka była, w którym grał ten Macaulay Culkin. I on się chyba przenosił do takiego świata rysunkowego. Szczerze mówiąc, filmu nie widziałem, także nie wiem, ale to musiał być niezły krab w ogóle, bo nikt o tym nie pamięta i wszyscy wolą to wyrzucić z pamięci, także musiał to być niezły syf. Aczkolwiek powstała nawet jakaś taka gra na podstawie tego. Dziwna rzecz. Woodruff and the Schnibble of Azimuth, czyli kolejna gra Cocktail Vision, już kupiona. Cocktail Vision zostało wykupione przez Sierę i zostało już to jakby wypuszczone zaraz. Firma co prawda jest Sierra, ale to robiło Cocktail Vision. Takie troszkę popłuczyny po Goblinsach. W mojej opinii trzecia część Goblinsów, czy też Goblins Quest, bo już firma była wykupiona przez Sierę. Była naprawdę świetna. Woodruff jest niezłą grą, ale jest koszmarnie trudną. Jest to chyba jedna z najtrudniejszych gier przygodowych, w jakie grałem i w zasadzie bez opisu nie sposób tego tytułu przejść. Troszkę myślałem, że będzie na początku, że będzie troszkę ona właśnie w stylu Goblinów, czyli takiej prostych zagadek, ale takie zagadki, które nie męczą, że nawet przy porażce śmiało można grać w to i te zagadki nie męczą, aczkolwiek Woodruff męczący, bardzo męczący. W którymś momencie mamy mnóstwo lokacji, dziesiątki przedmiotów i nie wiadomo co gdzie używać. Strasznie mnie ta gra, pamiętam, wymęczyła i grałem w nią z opisem i to już było trudne. Granie z opisem było w tą grę trudne, a co dopiero bez opisu. Chociaż jest kilka fajnych elementów, tutaj co prawda nie ma, jest na przykład taki fajny easter egg związany z Doomem, który był w tamtym czasie mocno popularny. Ok, mamy jakieś tutaj sprzęta. Co to mamy za sprzęta? Galant Sound Card, oraz Strauss CD Deluxe. Szczerze mówiąc w ogóle nie kojarzę tych kart. Widzę, że one są jeszcze na szynie ISA chyba. Zupełnie ich nie kojarzę. To jakieś karty dźwiękowe. W tamtym czasie w zasadzie najpopularniejsze karty to był Sound Blaster. Na drugim miejscu był Gravis Ultrasound, aczkolwiek i tak Sound Blaster był chyba, wydaje mi się, bardziej popularny. Ja też miałem jakiegoś klona Sound Blastera, który nie za bardzo działał, strasznie szumiał, ale mało kto się decydował na takie, powiedzmy, może to były bardziej karty dla takich zaawansowanych muzyków, aczkolwiek dla większości Sound Blaster 16 to był max i to w zasadzie wystarczało. O, Virtual Reality, proszę bardzo. To są czasy, kiedy okulary Virtual Reality pojawiły się na rynku mainstreamowym. Mamy rok 95, chyba najbardziej popularny to jest VFX1, który obsługiwał tam kilka gier. Oczywiście inne firmy też wydały, bo jeszcze jakiś Sevent, Cybermax. Problemem było to, że one nie były ze sobą kompatybilne i każdy działał z jakąś inną grą, tak? Więc to był w ogóle jakiś totalny hardcore. 3D Glasses, 3D Max Glasses, które to są? 3D Max Glasses, 4, te kosztowały jedynie $75, także cena całkiem przystępna. Chociaż chyba najlepszy był VFX1, tam ciekawie to rozwiązano, bo nie było kontrolerów, padów, więc jeżeli chciałeś pójść do przodu, to musiałeś pochylić głowę do przodu i wtedy postać na przykład w Doomie szła do przodu. Ciekawa rzecz. Ok, mamy znowu KGB, czyli te strony czarno-białe.
Jakieś gry sportowe, w gry sportowe to rzadko i nie za bardzo lubię, także dalej. Nic tu nie widzę ciekawego. UFO Enemy Unknown, aczkolwiek to chyba nie jest, to są jakby takie, to nie jest o samej grze UFO Enemy Unknown, ale jakby o całym jakby UFO materiał. No i Terror from the Deep, czyli druga część UFO. Ja powiem Wam tak, są ludzie, którzy uważają, że Terror from the Deep jest lepszy, bo tam jest troszkę takie lekkie nawiązanie, można powiedzieć, do Cthulhu. Ja wolałem pierwsze. Terror from the Deep jakoś tak mnie nie wciągnął jak pierwsza część UFO. Nie mówię, że to była zła gra, bo była bardzo dobra, aczkolwiek wolałem jednak normalną część niż podwodne wojaże z ufolami. Aczkolwiek wiem, że to nie jest jakoś bardzo popularna opinia, bo jest mnóstwo ludzi, którzy uważają właśnie Terror from the Deep za tą najlepszą część UFO i jestem w stanie to zrozumieć, tak? Bo to wcale nie była zła gra. US Navy Fighter, miałem tą grę, aczkolwiek chyba miałem demo, ile dobrze pamiętam. Chyba miałem demo i tam można było sobie troszkę polatać. Fajne to były te symulatory z tamtych czasów, były fajne, bo one zaczynały wchodzić w grafikę teksturowaną, to znaczy nie były tła, nie były to proste bryły, tylko już zaczynały te obiekty, samoloty, statki zaczynały mieć tekstury i to był fajny czas, bo odpalając taki symulator, to po prostu wow, miałeś taką wow, jak to wygląda, wow. Oczywiście najlepsze tam tytuły jak Flight Unlimited, czy Flight Simulator, czy potem F-22 Lightning, który miał świetnie zrobioną, to były takie już tuzy, ale to był fajny moment, kiedy przechodziło się z tej grafiki typowo wektorowej na rzecz właśnie już takiej grafiki oteksturowanej, bo odpalając właśnie taką grę, to zawsze miałeś szczenę na ziemi, nie? Pod kątem grafiki, jak to super wygląda. Descent, czy też Descent, jak to mówiliśmy. Powiem tak. Nie lubiłem nigdy Descenta. Znaczy, ludzie mówili, że to zabójca Duma, że poruszasz się we wszystkich wymiarach, a nie w Dumie, że tylko po płaskich powierzchniach, że tu możesz latać. Faktem jest to, że jest to jedna z pierwszych gier dumopodobnych, w których zastosowano postacie 3D. Teoretycznie Terminator Future Shock był pierwszy, bo tam były postacie ludzkie, natomiast tu były roboty, ale tu były postacie i tak 3D. Nie przepadałem za Descentem, skończyłem drugą część, pierwsza jakoś tak... druga też mi się za bardzo nie podobała. Druga to właśnie w zasadzie były misje do jedynki. Mocno ta gra była powtarzalna, nudna i po jakimś czasie strasznie mnie irytowała. Szczególnie końcówka, kiedy wysadzało się tą bombę i trzeba było szybko wrócić do takiego wyjścia. Mieliśmy chyba minutę, żeby uciec przed eksplozją. To mnie strasznie irytowało. Nie byłem wielkim fanem Descenta, aczkolwiek trzeba przyznać, że jakiś tam w historię FPS-ów jakiś tam kamyczek dołożył. No i tyle, tak? Gra, w której trzeba było mieć masakrycznie dobrze umieć się odnaleźć w przestrzeni. I to była taka gra, której nie wiadomo było gdzie góra, a gdzie dół. No ale byli ludzie, którzy to bardzo lubili, tak? Descent, ja tak nie za bardzo. Okej, 26 numer, lipiec-sierpień, czyli numer wakacyjny. Zapowiedź czy też reklama The Dallas Encounter z Tion Carrere. Gra pojawiła się to było grane w jednym z odcinków. Dojdziemy sobie do tego, jak będzie tutaj opis. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj w nowościach. Liga Polska Menadżer 95, pierwszy taki porządny menadżer polski, wydany na pecety, w który ja nawet nie grając w piłę nożną się mocno zagrywałem, bo tam, o ile dobrze pamiętam, był ŁKS. Także mocno się w to zagrywałem, fajna rzecz. Natomiast taki dosyć prymitywny, ale spoko. Zapowiedź Teen Agenta, czyli drugiej gry od Metropolis, takiej przygodówki, można powiedzieć, też z prawdziwego zdarzenia, która osiągnęła spory sukces, trzeba przyznać. Co my tu jeszcze mamy? Hidden Worlds to jest dodatek do Magic Carpet, którego nigdy za bardzo nie lubiłem. High Octane, gra, która została w sumie mocno zapomniana. Została ona stworzona przez Bullfrog, która była troszkę takim klonem Wipeouta. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy później. Chyba troszkę przed Wipeoutem nawet to się chyba pojawiło. Aczkolwiek ciekawe podejście do tematu, zupełnie zapomniane dzisiaj. Misja Harolda, oh my god, grałem w to na pececie, okrutny paździerz
grafika przedpotopowa, upitolona strasznie, aczkolwiek chyba amigowcy lubili tą grę. Ja na PC mnie to strasznie irytowała. Zobaczmy, co mamy tutaj ciekawego. Tutaj nic za bardzo nie widzę. Simon the Sorcerer 2. Wiele osób czekało na drugą część i nawet na trzecią. Ja nigdy nie lubiłem Simona, nigdy mi się nie podobał. Pierwsza część mnie strasznie zmęczyła. Gra była faktycznie bardzo długa, chociaż była tylko na 3 dyskietkach, o ile dobrze pamiętam, ale nie miała nic w sobie fajnego. Troszkę tak próbowała podrabiać, później do tego doszedłem, że troszkę próbowali podrabiać Discworlda, ale gdy wyszedł pierwszy Discworld, no to była naprawdę fajna, śmieszna gra, to było takie trochę dla mnie nijakie. Duży materiał o interaktywnych filmach, Piotr Mańkowski, Jacek Marczewski. Niekoniecznie tutaj gry, które są pokazane, to są interaktywne filmy, bo Alone in the Dark, czy chociażby Ecstatica to nie są interaktywne filmy, również Bioforge to nie jest film interaktywny. Aczkolwiek jakaś taka dysputa na ten temat o filmach interaktywnych i prawdopodobnie drodze, jaką branża gier wideo obrała w tamtym czasie, czyli pójście w stronę właśnie Interactive Movie. W Jojo grałem. To był chyba taki dzieciak, który rzucał lizakami, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Dawno temu. Nic więcej poza tym nie pamiętam. No i dalej mamy Super Street Fighter 2 Turbo. To jest Super Turbo Street Fighter 2. To jest Super Street Fighter 2 Turbo od Gulasza. Jet Strike nie grałem, troszkę jak Wings of Fury, widzę, to troszkę wygląda. 5 razy gry o golfie, mega ciekawe. K50 Hokum grałem, aczkolwiek nie za bardzo pamiętam, miałem jakiegoś ripa, chociaż nie, to na dyskietkach było, to nie miałem ripa, czyli miałem pełną wersję. Szczerze mówiąc nie pamiętam w ogóle. Gier o takich helikopterach to pamiętam kilka. Na pewno ją miałem, ale nie grałem. Grałem, ale nie kojarzę. Dobra, co mamy dalej? Tutaj mamy jakieś dungeon hacki. Lost Eden. Mocno gra, powiedzmy, była głośna swojego czasu przez bardzo, na tamte czasy oczywiście, fantastyczne scenki 3D z dinozaurami, bo to był taki troszkę gra, w której ludzie żyli obok dinozaurów. Mam ją, może się pojawi w to było grane, nie wiem, nie planowałem aktualnie grać w to, aczkolwiek to taki troszkę tytuł, który był bardzo popularny, gdzieś obok Mysta on się pojawił. Był on stworzony przez Cryo i pod kątem wizualnym te dinozaury naprawdę robiły wrażenie. To już nie były czasy, kiedy była szajba na punkcie Parku Jurajskiego, bo Park Jurajski był w 93, tu mamy rok 96, 5, ale całkiem niezły tytuł. No i Discworld, pierwszy Discworld, właściwie nie pierwszy, chyba drugi, bo pierwszy to był jeszcze jakaś taka gra tekstowa. Discworld był naprawdę świetny. Gra, która totalnie brała całą esencję z książek Pratchetta i wtłaczała to w jedną grę. Wcielaliśmy się w Maga Rincewinda, czyli bohatera 2 pierwszych książek, czyli Kolor Magii i Blask Fantastyczny. I w mojej opinii najlepszym bohaterem świata dysku zawsze uważałem, że jest Rincewind. Po części też dlatego, że utrwaliła to zdanie we mnie właśnie gra. Gra, która była niesamowicie trudna dla osób, które nie czytały Pratchetta, zupełnie niezrozumiała. Natomiast, bo wiele rzeczy nie było po prostu wyjaśnianych, po prostu były, tak? Jeżeli znałeś prozę Pratchetta, chociaż nawet fragmentarycznie, to mogłeś się w tym świecie odnaleźć, aczkolwiek jeżeli ktoś nie czytał nigdy Pratchetta, no to Discord był dla niego zupełnie grą, zupełnie totalnie niezrozumiałym. Fajna grafika, bardzo komiksowa, chociaż pamiętam, że kiedy ja kupiłem sobie tą grę na jakiejś składance miałem i była to wersja CD i tam widziałem, że nie jest nic wycięte z tej wersji CD, że to jest jakby pełna wersja i nagle się okazało, że tak naprawdę tej animacji za dużo nie było. Strasznie byłem tym zirytowany i smutny. Fajnie zorganizowano inwentarz bohatera, kieszeń, że bohater miał swoją kieszeń, bardzo niewielką, ale ciekawie rozwiązano kieszeń bohatera, ponieważ Rincewind miał swoją kieszeń, ale za nim też dreptał taki kuferek na 1000 nóżkach, w którym można było mieć nieograniczoną liczbę przedmiotów. Test.
Myślałem, że się mikrofon zepsuł, znaczy, że baterie padły. I ten kuferek oczywiście on posiadał w książce niejaki dwukwiat. Bardzo fajna gra. Ja muszę przyznać, że Discworld jest jedną z moich ulubionych takich przygodówek klasycznych. Mnóstwo czasu spędziłem. Pamiętam, że na początku próbowałem grać bez opisu, ale to jakoś za bardzo nie szło, bo naprawdę gra wymagała naprawdę niesamowitej wiedzy o świecie dysku, ale też myślę, że takiego myślenia niekonwencjonalnego. Zobaczcie, jaki długi opis. No i oczywiście ocena 100, 100, 100. Nic dziwnego, naprawdę dobry tytuł. Stone Prophet, jakiś RPG, nie kojarzę, od SSI. Biuro 13. Biuro 13 jest kolejną grą cyberpunkową, o której mało kto już pamięta. To był dziwny tytuł, bo to się jakby taką drużyną chyba sterowało. Nie, to nie jest to. Nie, tak. To jest chyba takie, co się sterowało drużyną. Nie mam tej gry, aczkolwiek powiem szczerze, nigdy w nią nie grałem, ale patrząc na screen myślę, że chętnie bym sobie w nią zagrał. Nie za wiele mogę na ten temat powiedzieć, bo tylko tą grę znam ze screenów. Aczkolwiek muszę... Nie, to nie jest ta gra, o której myślałem. To gra, o której mówiłem z drużynie, to myślałem o Ubiku. Biuro 13 nie grałem, aczkolwiek no mówię, może kiedyś. Wygląda spoko. Terminal Velocity, troszkę taki wariacja na temat Descenta, tylko na otwartej powierzchni, nic ciekawego. Troszkę w to grałem. Virtual Pool, Pyrotechnika, The Journeyman Project też nie grałem. No i tutaj mamy Sixplex, czyli CD-ROM 6-krotnej prędkości. To jest oczywiście Plex, czyli firma Plextor, która w swoim czasie było uważane, że Plextor robi najlepsze nagrywarki CD i chyba też napędy najlepsze robiło. Nigdy nie miałem Plextora, ale dużo dobrego słyszałem o firmie. Konkurent Gravisa, Primax, Music Card, nie znam. Ok, dalej. Piotrków 1939. Wygląda fantastycznie. Wygląda trochę jak... To jest na PC-ta? To wygląda trochę jak na Commodore. Dobra. Hannibal, Campaign 2. Też nie grałem. Sim Tower, czyli kolejna wariacja na temat Simsów. Tym razem mieliśmy budynek jeden, którym musieliśmy zarządzać. Ciekawy pomysł, ale w ten sposób można robić simy ze wszystkiego tak naprawdę. Frontline, The Pure Wargame. No i Full Throttle. Było grane. Ja muszę przyznać, że strasznie chorowałem na tą grę, ponieważ w tamtym czasie miałem demo Full Throttle i było to demo, gdzie można było kawałek przejść i potem był taki filmik nieinteraktywny pokazujący różne filmiki z gier. Ja byłem chory na tą grę, słuchajcie, ja byłem tak chory, ja tak chciałem tą grę mieć, ale długo jej nie miałem. Kiedy w końcu ją kupiłem, nie pamiętam, chyba kupiłem gdzieś oryginał i to była oryginalna gra, taka na płycie CD, ja pamiętam, że strasznie się tym jarałem, kurde, jaka ta gra była dobra. Co ciekawe, postać Bena, troszkę, no bo grę robił oczywiście Tim Schafer i postać Bena stała się taki w pewien sposób, można powiedzieć, dla gier LucasArtsu kultowa, może mógłbym tak powiedzieć. Próbowano robić drugą część całkowicie w 3D, ale to już niestety nie wyszło. Jednak wadą tego było to, że gra była bardzo prosta i bardzo krótka i to bardzo często w recenzjach będzie się pojawiało, bo wizualnie ona była piękna, ale była bardzo krótka. Znaczy to jest mistrzostwo robienia grafiki właśnie jeszcze w 2D. Ja muszę przyznać, że to naprawdę wyglądało spoko, aczkolwiek obok grafiki, bardzo ładnej grafiki 2D, motory były wykonane w 3D. Po więcej zapraszam na odcinek To było grane. Ja muszę przyznać, że Full Throttle jest naprawdę świetnym tytułem, ale faktycznie przyznaję, że był bardzo krótki i bardzo szybko ta gra się kończyła, chociaż wizualnie no to była masakra. No i dobra, i ostatni numer. 27. Na okładce mamy Denisa Rodmana, o ile dobrze kojarzę. Mało kto dzisiaj zna Denisa Rodmana. Grał w filmie Demolition Man obok Sylwestra Stallone. To był taki koszykarz. Nie wiem, czy dobry, czy zły, bo nie interesowałem się. Natomiast
Okej, więc cechą charakterystyczną Denisa Rodmana było to, że on chyba co mecz miał inny kolor włosów. Przez to farbowanie prawdopodobnie dzisiaj jest łysy. Natomiast nie wiem, czy był dobry. No, był specyficzny i taki charakterystyczny. Miał dosyć dużo badziewia na twarzy, jakichś kolczyków i tego typu rzeczy. No i tak jak mówię, no zagrał w jakichś tam filmach jeszcze chyba, ale chyba te filmy jakoś mu tam nie za bardzo przyniosły rozgłos. Chyba najsłynniejszy no to Demolition Man, czyli Człowiek Demolka ze Stallone. Okej. Zapowiedź, czy też reklama 3D Atlasu, czyli mam programu użytkowego, że tak powiem, właśnie bardzo popularne były tego typu rzeczy na płycie CD oraz tutaj zapowiedź, czy też reklama Last Bounty Hunter za jedyne 99 zł. Już było wiadomo, że te gry nie będą się dobrze sprzedawały, także cena też nie była jakoś specjalnie wyśrubowana. Gloom, czyli odpowiedź na Dooma dla amigowców. Szczerze mówiąc, Glooma odpalałem jakiś czas temu, kilka lat temu, kiedy robiłem jakiś materiał. Bardziej dla mnie to był taki klon Wolfensteina niż Dooma, ale próbowano coś w tej kwestii zrobić, aczkolwiek no było jak było, to chyba za dobrze nie działało. Mamy zapowiedź Rebel Assaulta 2, chyba jednej z najbardziej filmowych gier z Gwiezdnych Wojen. Rebel Assault 2 mi się strasznie podobał, bo historia, która była opowiadana w grze, płynnie przechodziła z filmu w grę i była niesamowicie filmowa. Chyba warto wspomnieć, że tutaj wykorzystano te wszystkie kostiumy, wszystkie propsy właśnie z filmu oryginalnego i mocno to było swojego czasu promowane. Bardzo fajny tytuł. Zapowiedź Daggerfall, czyli po arenie drugiej części The Elder Scrolls Daggerfall był nazywany Baggerfallem, bo ilość błędów była koszmarna, aczkolwiek o ile dobrze pamiętam, Daggerfall miał największą mapę ze wszystkich części The Elder Scrolls i w ogóle jakąś gigantyczną mapę, w ogóle jeżeli spojrzymy na to, na gry sandboxowe, znaczy z otwartą mapą. Tu mamy z ciekawostek jeszcze Braindead 13. To była odpowiedź na już stareńkiego Dragon Slayera, dokładnie w ten sam sposób zrobiona. O takim dostarczycielu pizzy, który przybywa do zamku i tam go chce zabić taki koleś, który zamiast rąk ma haki. Śmieszne to było, bo fajna była grafika, taka mocno komiksowo-kartunowa, aczkolwiek no gra, no to tak jak Dragon Slayer, banalna w zasadzie, tam mechanika była żadna. Aczkolwiek zapamiętałem dosyć hardkorowe sceny śmierci głównego bohatera. Pomimo, że rysunkowe, to były dosyć takie, można powiedzieć, no hardkorowe. Prostota czy łatwizna, czyli znowu Piotr Mańkowski, Jacek Marczewski rozmawiają sobie coś tam. Zobaczmy, KGB. Oj! No tak, tutaj mamy amigowe jakieś tytuły. Sen, słyszałem o tej grze, nigdy w to nie grałem. Trochę wygląda jak tajemnica statuetki. No szału nie robi. Fire Force, taka sympatyczna strzelanka na Amigę. Zapamiętałem ją z tego względu, że bohater miał nóż, którym mógł złapać gościa za szyję i mu poderżnąć gardło. Dosyć to było takie charakterystyczne dla tej gry i chyba tylko z tego powodu najbardziej zapamiętałem. Cytadela, czyli druga gra, znaczy pierwsza chyba gra, która była odpowiedzią na Dooma na Amigę. Też wydaje mi się, że mniej Doom, tylko bardziej Wolfenstein. No nie chcę się wypowiadać, bo akurat w Cytadelę nie grałem, także. Brutal Pulse of Fury, czyli kolejna gra z materiału o bijatykach, które nigdy nie graliście. Bijatyka ze zwierzaczkami. No powiedzmy, nie miało to startu do Street Fightera czy Mortal Kombat, aczkolwiek sympatycznie się w to grało. Było takie sobie, no. Nie było żadnego, o ile dobrze pamiętam, nie było Fatality. Taka sympatyczna gierka, aczkolwiek do pogrania na jeden wieczór, że tak powiem. Raczej nie była to gra, która miała, zresztą to było dzisiaj zajebiste, na turniejach. Wszyscy tam Tekken, Soul Calibur, jakieś tam inne, a tutaj Brutal Pulse of Fury i gra się królikiem kontra misio. Mogło być spoko. Pierwszy Combat Corner, który prowadzi Gulasz i pierwsza zapowiedź Mortal Kombat 3,
czyli z jakiegoś takiego, jak widzicie, zdjęcie z automatu, no i mogliśmy zobaczyć pierwsze zapowiedzi, no ale tutaj też Gulasz ogarnął temat, że można biegać, że mamy Animality, który można zmienić przeciwnika w zwierzę, Mercy, który dodaje przeciwniku odrobinę energii. No, trzeba przyznać, że to pierwsza rzecz, pierwszy Combat Corner i tutaj z ostatniej chwili w Świnoujściu jest już Mortal Kombat 3 na automatach. Jeśli będziecie tam wtedy przejeżdżać, to wrzućcie i za mnie żetonik, ja bym 3 dni nie odchodził. Z Gulaszem to był taki... Gulasz chyba w pewnym momencie, kiedy zaczął prowadzić Combat Corner, to był najlepszy element chyba całego czasopisma i wiem, że wielu z Was zapewne zaczynało czytanie Secret Service'u od Combat Corner, bo Gulasz miał taką umiejętność, że potrafił bijatykami zarazić osoby, które zupełnie się bijatykami nie interesowały. Ja miałem wrażenie, że te swoje wypociny w Secret Service'ie to Gulasz po prostu zasiada i pisze, nawala tak jak szalony, nie? W ogóle, wiecie, jak jakiś Mozart, nie? W amoku. Mozart w amoku. Musicie sobie to wyobrazić, że on to w ogóle pisze jak szalony, nie? I miałem wrażenie właśnie, że te jego takie opisy, właśnie recenzje są pisane bardzo szybko. Ja zawsze je tak szybko czytałem, żeby sobie właśnie to jakby trochę tak jakby wyobrażałem sobie, jak on to szybko pisał. To jest dosyć spora umiejętność, żeby tak pisać i wiem, że w aktualnym PSX Extreme to HIV tak robi czasami. Czasem jego recenzje właśnie mam tak wrażenie, że on strasznie szybko je pisze. Jakby chciał od razu, wiecie, wypluć całą recenzję w jak najszybszym czasie, nie? No i oczywiście to, że jego taka jaranie się tymi bijatykami było tak potworne, że on potrafił zarazić każdego bijatykami. I nawet osoby, które się za bardzo tym nie interesowały, to jak czytały, to po prostu wyobrażali sobie, że ta gra to będzie totalny miazgator, nie? I wydaje mi się, że to był fajny pomysł, wprowadzenie tego Combat Cornera i danie tego Gulaszowi, bo on bardzo rozruszał to czasopismo. Tu jeszcze nie ma takiego typowego Combat Corner, bo jest jeszcze na jedną stronę, jest taki nijaki, ale zbliżamy się. Nie wiem, czy w następnym numerze już czasem nie będzie taki z prawdziwego zdarzenia. No dobra. Pit Fighter, czyli FX Fighter, czyli odpowiedź PC-towa na Tekkena, Virtua Fightera i inne gry bijatyki 3D. God damn it, jaki to był paździerz. To nawet nie mogę powiedzieć, że to był paździerz. To był taki syf okrutny. Postacie wyglądały jak jakieś w ogóle mutanty. W ogóle nie miało to żadnej jakiejś dynamiki. To było tak kiepskie, tak słabe. Ale grałem jak szalony. Nie było nic innego 3D, grało się w FX Fightera. I to była pierwsza bijatyka 3D chyba taka z prawdziwego zdarzenia, bo teoretycznie Warriors, nie, to później będzie Warriors, czy już było Warriors, nie pamiętam. Warriors miało tła 2D, ale postacie były trójwymiarowe, tutaj wszystko było 3D, ale ta gra była takim paździerzem, że głowa mała, nie? Dramat. W każdym razie mi się to strasznie nie podobało, ale grałem, bo 3D i wiadomo. I tyle, nie? Postacie wyglądały jak, nawet nie powiem co. Tutaj na przykład Kiko, zobaczcie jaka ładna Damulka, albo Shiba, no piękne, a tutaj w grze to wygląda jak jakiś, ktoś by narzygał i rozsmarował. Znowu przegląd golfów, tam dla jednej osoby, która czytała Secret Service'a i się interesowała golfem, to było w sam raz. Flight of the Amazon Queen było grą przygodową, która próbowała troszkę zawalczyć z Tuzami, czyli z Sierrą, z LucasArtsem, aczkolwiek jak widzicie pod kątem graficznym to było dosyć przedpotopowe i gdzieś ta gra sobie tam umarła, aczkolwiek taki tytuł, no przygodowy, no nic specjalnego. Natomiast Prisoner of Ice od Infogramesu pojawił się w To było grane i to była gra o Cthulhu, która działa się w czasie II wojny światowej. Muszę przyznać, że to była świetna gra, aczkolwiek ponownie bolączka ówczesnych gier przygodowych. Bardzo ładna graficznie, dużo animacji, dużo filmów, ale gra koszmarnie krótka i prosta. I ten zarzut będzie dla wielu gier właśnie, że gra po prostu była za krótka i za prosta. Aczkolwiek Prisoner of Ice naprawdę mega fajny tytuł, jeżeli interesujesz się mitologią Cthulhu, Lovecraftem, absolutny must have, bo to jedna z niewielu takich prawdziwych gier na podstawie
właśnie Cthulhu. Ja muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajny tytuł i polecam z całego serca, bo świetnie się w to grało. Indiana Jones and the Last Crusade i chyba to jest właśnie to jest czasopismo, w którym myślałem, że wyszło to na Commodore, bo wydawało mi się, że ta grafika tutaj to jest z Commodore, a to ona była po prostu z peceta, z jakiegoś EGA. Co ciekawe, Secret Service musiał czymś wypełnić, zobaczcie, jest swastyka w czasopiśmie, tak normalnie na legalu. Wydaje mi się, że Secret Service musiał czymś wypełnić stronę i to jest gra z 89 roku, tutaj mamy rok 95, czyli sprzed 6 lat. To jest w zasadzie już cała era, jeżeli chodzi o gry wideo, a jednak postanowili, że zrobią opis, tak? Return to Ringworld nie grałem. Jest jakaś gra przygodowa, ale... I chyba na podstawie jakiejś książki. Niestety nie grałem w Ringworld. Trochę jest tak, że jak nie czytałem książki, no to nie grałem w grę. To jakiś tytuł zupełnie mi nieznany, to też nie grałem. NBA Live 95. To było trochę tak, że Electronic Arts od któregoś roku, chyba 94 albo 95, będzie wydawał żelazne pozycje gier sportowych. To się w zasadzie nie zmieniło do dzisiaj, chociaż tych gier jest troszkę mniej. Więc będzie FIFA, będzie NBA, NHL, którego już od dawna chyba nie było, NFL, czyli futbol amerykański. 4 żelazne pozycje, które Electronic Arts rok w rok będzie wbijał. W tamtym czasie jeszcze to miało sens, bo faktycznie każda gra wyglądała coraz lepiej. Zresztą zobaczycie, jak będzie wyglądały pierwsze FIFA, całkowicie w trójwymiarowe i jak to z roku na rok będzie się ta grafika poprawiała i podobnie z NBA też ta grafika z roku na rok będzie coraz lepsza. Także jak ktoś był fanem NBA, bo wtedy to były chyba czasy, kiedy nie wiem, czy już był Chicago Bulls było takie popularne, czy to już troszkę po, ale u mnie na przykład w podstawówce koszykówka była mega popularna. Ja nienawidziłem koszykówki, ale grałem, bo presja grupy rówieśniczej, wiadomo. Aczkolwiek ludzie, którzy mieli tam potem już pecety, no to NBA to była taka żelazna pozycja zaraz obok FIFA. No i Last Bounty Hunter, to o czym mówiłem, no już gra, która mocno była przestarzała pod kątem mechaniki, gracze już czegoś nowego oczekiwali, aczkolwiek no, jedna z najlepszych gier, tak, od American Laser Games. Tu mamy multimedialny Macintosh LC630 za jedyne 6400. No. Dobra cena. No i zapowiedź, słuchajcie, pierwsza zapowiedź PlayStation, czy też, nie wiem, nie wiem, czy to jest zapowiedź, czy recenzja. PlayStation, które tak naprawdę w Polsce stanie się mega popularne, z ogromną biblioteką fantastycznych gier. Ja w tamtym czasie, co to tam PlayStation, PC to jest granie, nie tam PlayStation, ale przez długi czas tak uważałem. Do momentu, aż pierwszy raz nie zagrałem na PlayStation, nie zobaczyłem Tekkena trójki, jakichś tam innych gier, nie pamiętam już dokładnie których. I mina mi zrzedła. Owszem, grafika może była troszkę gorsza niż można było wycisnąć z peceta, była gorsza rozdzielczość, ale jak to było fajnie się w to grało, to już w ogóle inna bajka. No i tutaj oczywiście to były te tytuły startowe, czyli Battle Arena Toshinden, Tekken, Ridge Racer. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Fade to Black, Destruction Derby, to jest Tekken. To nie wiem, co to jest 7. Crazy Ivan, nie grałem niestety w Crazy Ivan. To jest chyba Virus. To jest Assault Rings, to jakiś tam ten Golf. No i tu mamy Tekkena i tutaj mamy Battle Arena Toshinden. Dzisiaj uważam, że ja się w ogóle nie dziwię, że PlayStation było takie popularne, bo naprawdę to, co zrobiło Sony ze swoją konsolą, to była magia. To jak po prostu wymiataczy konsolowego rynku, to jest bajka, nie? Po więcej zapraszam na materiał Hardware o PlayStation, w którym omawiam całą historię. No niemniej, no to były fajne czasy, kiedy to weszło i też zaczną się pojawiać w Secret Serwisach kolejnych mini recenzje gier właśnie na PlayStation.
Po części wydaje mi się, że dlatego, bo to było trochę tak, że potem w Secret Service była chryja, że czasopismo PC-towe, czy tam komputerowe, a tu nagle jakieś pierdoły na konsole. Ale wydaje mi się, że oni nie mogli tego zignorować, bo granie na konsolach, czy też na PlayStation stawało się tak popularne, że tych graczy było naprawdę dużo. Między innymi dlatego powstanie potem PSX Extreme, powstanie Neo, bo graczy konsolowych była cała masa i po prostu, nie wiem, no, zaczęła się też ta wojna, tak? PC-ty kontra gry konsolowe, aczkolwiek no, to był ten moment, kiedy nie mogli zignorować fali popularności konsol i musiało powstać coś, jakiś nawet kącik dla gier konsolowych, nawet w Secret Service, typowo czasopiśmie, nie mówię PC-towym, bo tam Amiga zawsze jest, i komputerowym, o komputerach, tak, może tak. Liga Polska Menadżer, to o czym mówiłem, nie zdobyło jakichś super ocen, ale grało się w to naprawdę fajnie. Nie grałem, Walls of Rome i USS Ticonderoga. No idea. The Civil War też nie grałem. Jagged Alliance, no to grałem, bo to większość osób grało. Fantastyczna gra turowa z najemnikami. Taka troszkę, można powiedzieć, troszkę mi to podchodziło pod UFO, jeżeli chodzi o Jagged Alliance, ale naprawdę było fajnie zrobione. Trudna bardzo, na pewno gra była jedną z takich trudniejszych tytułów, jeżeli chodzi o taką walkę turową, ale naprawdę dobry tytuł. Dużo czasu przy niej spędziłem fantastycznie, a potem oczywiście wyszła Jagged Alliance 2, która była jeszcze lepsza i potem jeszcze coś wyszło, chyba trzecia część, w którą już chyba nie grałem, nie pamiętam, ale ta pierwsza była naprawdę spoko. Tank Commander, czyli taki pradziad World of Tanks, gdzie czołgi były zbudowane z czystych poligonów. Nie grałem w to, ale wygląda zabawnie. Wygląda bardziej to chyba taka zręcznościówka niż symulator. Aczkolwiek wydaje mi się, że takie gry symulatorowe powoli zaczęły odchodzić od lamusa na rzecz bardziej gier przystępnych dla większej rzeszy graczy, bo też tych graczy coraz więcej się pojawiało, więc oni też chcieli mieć gry, w które nie trzeba mieć takiej instrukcji, i siedzieć godzinami na ogarnięcie, tylko siadasz po prostu i grasz. I dlatego te gry zaczynały troszkę też być coraz prostsze i te symulatory też zaczynały właśnie wchodzić w taki rynek bardziej arcade'owy. Nie mówię, że to źle, bo myślę, że miejsce na takie tytuły też musiało być. No i Magic Carpet The Hidden Worlds, nie rozumiałem nigdy fenomenu tej gry. Mi się to strasznie nie podobało. Znaczy pomysł był ok, że latasz na latającym dywanie, ale tak naprawdę to było trochę umowne, bo tego latającego dywanu nie widziałeś, więc równie dobrze mogłeś latać, nie wiem, samolotem i walczyłeś z jakimiś takimi stworami różnymi, ze smokami czy tam coś. To, co było chyba fajne w Magic Carpet i co było taką dosyć nowością, to, że było w czasie rzeczywistym, na przykład budowały się zamki albo tereny się podnosiły lub obniżały, czyli deformacja terenu w czasie rzeczywistym. To było dosyć takie nowe na tamte czasy, aczkolwiek ja od razu się przyznaję, że Magic Carpet mi się nigdy nie podobało i uważam to za jedną ze słabszych gier od Bullfroga. Zupełnie taką, no niefajną. No, aczkolwiek wiele osób się tym nie strasznie jarało. Dobra, to były kolejne 3 numery Secret Service'u w ramach kolejnego odcinka. Kiedyś to było. No cóż, czekam na Wasz feedback pod każdym materiałem. Kiedyś to było, czekam na Wasz feedback z tego powodu, że wciąż nie wiem, czy kolejne odcinki mają powstać, czy się jeszcze tym nie znudziliście i tak dalej. Także dajcie znać, czy Wam się podobały i czy chcecie kolejne numery. No i chyba to tyle, tak? To chyba tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!